Ten Brzeszczo tu się stępy, ale jeszcze to robotę zrobimy. Tępy, 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 tępy. Już powinienem uciąć to. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dziś muszę wymienić kamień w szlifierce. Kupiłem sobie nowy kamień, bo ten już się trochę przydarł. Szczególnie chodzi mi o to, że jak trzeba piłę ostrzyć, to on po prostu jest troszeczkę za niski według obudowy tej maszyny i tu ciężko mi jest podejść, bo tu tarcza piły tu się opiera po prostu, a trzeba mi... No, kupiłem kamień 300 nowy. I trzeba zacząć od tego, że trzeba wyrzucić zderzak. Być może nawet ten zderzak będzie, trzeba będzie w nim otwór przewiercić albo w ogóle zrobić nowy, bo to musi grać z kamieniem. A tu regulacji jest nie za wiele. No akurat najlepiej by było, żeby ten otwór był podłużny. Dobra. I tak będzie klucz 32 i szwed. Czemu ja go nie mogę wziąć? Czemu ja go nie mogę wziąć? Jest. Jest. Trzeba zablokować wał. Tu jest bardzo drobny gwint na tych końcówkach. O, to był ciężki kamień i to z tuleją był, bo to był kamień 350, ale już tak się po prostu wypracował. Zostało z niego tyle. Ciężkie kamienisko i tam jeszcze jest tulejka dystansowa, którą trzeba zdjąć. Jest tulejka dystansowa, bo bez niej to po prostu nie szłoby go zamontować, dlatego że tam jest duży otwór akurat. Natomiast na tym, który mam, to jest oryginalny do tego wału, który jest na maszynie do tej końcówki. No taka jest różnica, można zobaczyć. Taka jest różnica. No to do ostrzenia piły to jest bardzo dużo. Ja go sobie zmierzę, będę wiedział. Tak. Tak. Zobaczymy, ile z niego zostało. Była 350. Ten nowy ma 300. A ten zjechany ma... No, jeszcze było 280. Nawet parę, 282, 3. Natomiast ten ma 300. Dobra. Teraz powiem taką ciekawą rzecz. Nie wolno zrywać tych papierów, jak się zakłada. Papiery to jest amortyzacja na docisk. W ogóle, jeżeli ktoś tego nie robił, to przestrzegam. Zakłada się kamień razem z papierami. Nie wolno tego zrywać, a pod żadnym, jak to się mówi, względem. Dlatego, że to jest amortyzacja na docisk. No, tokarz zrobił uczciwie, po prostu wchodzi szczelnie, tak jak widać. Wchodzi szczelnie na docisk. Teraz tak. Zobaczymy, czy starczy mi tej końcówki. Prawdopodobnie starczy, jak nie... O, tu jest dość grube, dość grube. To już na oko widać. Wystarczy. Bo tu jest po prostu tak lekki talerzyk. A, co? Nie wchodzi?
Tokarz robił na ciut grubszy kamień. To nic. Na to jest rada bardzo prosta. Trzeba znaleźć zjechaną tarczę z przecinarki, ona ma ten sam otwór. I taką malutką tarczkę założyć tutaj, docisnąć i będzie dobrze. Dlatego się nie wyrzuca takich ścinków, tylko po prostu je się ma. Jeszcze mniejsza by była. O. Jeżeli będzie za duża, to znajdziemy jeszcze mniejszą. Takie coś się zakłada, bo to jest zrobione po to, że jakby był kamień, tak jak tamten. O. Tak. No bo te kamienie mają różne grubości. Akurat chciałem kupić 350, to powiedziano mi, że jest po prostu niedostępna. Trzeba by było zamówić większą ilość sztuk i na specjalne zamówienie. Nie da się pojedynczej sztuki, bo zakład, który to robi, po prostu to nie zrobi pojedynczej sztuki. Tylko musiałoby to być tam, no, przykładowo 5 sztuk, a może jeszcze lepiej 10. Oj, źle. Została ta. Proszę pana, gadu, została nakładka. Przymierzyłem tarczę, a gdzie nakładka? Tu jest miejsce i na nakładkę. Nie dociskać. Nie wolno gadać, jak się robi. Także tutaj ta tarczka, co tam siedzi, niczemu nie przeszkadza, wręcz pomaga, bo można po prostu docisk dokręcić tak, jak trzeba, żeby kamień nie miał luzu. Dobra. No ładnie ciągnie. Dość. Przez siłę nie wolno ciągnąć. Teraz przymierzymy się ze zderzakiem, czy podejdzie. Jak nie podejdzie, to trzeba będzie otwór dopiłować. Podejdzie, ale pod kątem. Zaraz zobaczymy. No. Jest jedna rada. Za blisko stoi. Chociaż kamień jest równy, ale musi być trochę prześwitu. Także tu brakuje niewiele. Trzeba zrobić tak, proszę pana. Najpierw zedrzeć te. Jak to się klei? Jak to się klei ten opiłek? Wtapia się po prostu. A cóż mówić, jakby w oko wkleił się. Tak jak przyspawany. Pociągniemy otworu pilnikiem, bo rozwiercić się obok nie da, to nie frezarka. Czyli tak, okrągły pilnik i parę milimetrów. A jeżeli mało będzie, to zobaczymy. Zobaczymy jeszcze taką rzecz. Tu jest inny zderzak. Ten jest tu trochę cholera za wysoki. Zaraz zobaczymy, jak to by było pod śrubą. Musi być poniżej osi. No tu on jest tu ciut. Mógłby być ciut niżej. Cholera, ile tu jest miejsca. Zaraz zobaczymy. Tak.
trzeba z tym porównać. A jak nie, to będziemy piłować. No ten jest korzystniejszy, ten jest niższy. Czyli proszę pana, mamy trochę czasu, mamy. Ja go podpiłuję. On musi iść na zewnątrz. Tu jest miejsca dużo jeszcze, no ale trzeba parę milimetrów dorżnąć. Już on robi się podługowaty, prawda? Widać, prawda? Widać, bo pilnik jest dość ostry, Jeszcze powiem ciekawe, że gdyby szlifierka miała mniejsze obroty niż ta, to kamień szybko szlak trafia. Bo taki kamień potrzebuje 3000. Można robić, bo ta szlifierka ma 2 zakresy, ma 1500 obrotów, ale to jest taki leciutki szlif, na przykład jak ostrzymy już tak końcowo meczetę, kiedy jest po prostu, pokażę, kiedy już ostrze jest cienkie i żeby, jak to się mówi, nie przewalić ostrza na drugą stronę, żeby nie zrobić w ostrzu dziury, to wtedy robi się to na malutkich obrotach, właśnie wtedy jest wskazane 1,5, ale wtedy jest docisk bardzo leciutko się po kamieniu jedzie, prawda, ostrzem leciuteńko i kamień tak już się, natomiast kiedy trzeba coś przyszlifować, ostrzy się jakiś tępy przecinak, czy trzeba przyszlifować jakieś grube żelastwo, jakiś płust tam, czy no nawet nieraz lemierz trzeba obrównać i trzeba mocno przycisnąć i gdyby tych obrotów było tylko 1500, to niestety kamień się sypie. Ścierniwo się sypie z kamienia. Ten kamień musi mieć do takiej ciężejszej roboty 3000. Tak jak na tej maszynie jest. To jest zasada. Dlatego ten kamień mi tak długo służył, że szlifierka ma obroty. Bo jak widzę szlifierki takie, że tam ledwo się iskierka pokazuje, gdzieś tam nieraz się bywa, widzi się, prawda, że gość włącza szlifierkę, no, mechanik jakiś tam majster, no szlifierka chodzi, coś tam robi, a ledwo iskierkę widać. Tu musi być snop iskier, wtedy jest dobrze na kamień. Kamień musi mieć obroty. No i warunek, że szlifierka musi mieć osłonę, bo bez osłony to jest śmierć. Gdyby z kamieniem coś się stało, to jest naprawdę ogromna siła, że znam taki wypadek, że gościu oszczył lemierz po prostu na takiej małej szlifierce i taki mały kamień, jak tam na tej malutkiej jest taki dosłownie ten kamień, tam nie wiem, on tam ma 200 mm. No, załóżmy 200, czy może nawet ciut mniejszy. Pękł ten kamień i mu rękę złamało. Złamało mu rękę tak porządnie. I też znam taki wypadek, że stolarz miał szlifierkę. Dobry stolarz, bardzo dobry, już dawno nie żyje. Miał mało taką szlifierkę, ale tam obrotów było coś. Ta akurat miała tam te 3000. Oszczył piły. Ludziom oszczył piły tarczowe. No i tu ostrzył, a na ścianie po przeciwnej stronie warsztatów był wbity ćwiek i wisiał zapasowy nowy kamień. Ten kamień mu pękł. Miał gość szczęście, że nie uderzyło mu w głowę, tylko uderzyło tam i trafiło w ten kamień wiszący na ścianie i rozbiło ten nowy kamień. To śmiał się, mówi, później miałem, mówi, okazję przebić gwóźdź, mówi, na ścianie, mówi, kilka metrów dalej, żeby nie śmiał się, żeby kamień więcej nie trafił. Ale mówi, wiesz, bo do mnie mówi, wiesz, mój Romek, dobrze mówi, że w głowę mi nie trafił. Bo mówi, no niestety, tylko kamień rozbił. Jeden pęka, drugi rozbił przy okazji. Dwa załatwił naraz. A czego pękł? No nie wiem. Nie wiem, no, czy wada, no raczej taki kamień no, nie powinien pęknąć, no bo to jest, tam pisze na tym,
na tym papierze to jest naklejone, że sprawdzony. Sprawdzony po prostu na obrotach. I jest symbol, wszystko i ma swoje znaki, no to robi Andorre czy Andre czy Andorre ta firma się nazywa, gdzieś na południu Polski. Andorre chyba. No można przymierzyć za chwilę. Jak nie, to się... No robi się trochę dalej, ale jeszcze jest mało. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Przecież można to zrobić w ten sposób. I po kresce ciąć. O, dość twardy, cholera. Dość twardy kątownik. Będziemy ciąć szynę. I na drugą stronę. Bo z tej strony lepiej zacząć. Tak. Ze względu na to, że to jest Kowalski i Matlow, jest dobrze złapać jest tak. Wtedy szczęka bierze równo. Ten brzeszczot już jest tępy, ale jeszcze to robotę zrobimy. Tępy, tępy, tępy. Opiłek idzie bardzo drobniutki. Tępy, tępy, tępy. Już powinienem uciąć to. W ogóle już nie chcę brać. Tak. Nie ma co się mordować, bo to nie, po prostu już on nie bierze prawie mozą. Strzałeczką do przodu, czyli zębem do przodu. No. Dobra rozgrzewka. Od razu inaczej się zachowuje. No. Teraz trzeba trochę szarpnąć takim. Troszeczkę tutaj. Zrobić zacięcie. Brzeszczot przykręcony odwrotnie. Grubość żyletki, no trochę grubszy. Trochę grubszy, no ale ucięło się dobrze. Równo. Tak. Teraz tutaj troszeczkę pilniczkiem zerwać te i będziemy próbować jak szlifierka chodzi. No wygląda możliwie. Wygląda możliwie. Przymiarkę zrobimy. Tak może być. Jest na opiłek miejsce. Jest na opiłek miejsce. To musi być te z 2,5-3 mm. No tu jest gdzieś tak. Tu już nie będę mierzył suwmiarką, bo to się robi na oko, to przecież widać. Nie może być za blisko, żeby po prostu opiłek się wszedł pod spód, a nie odbijał się wszystko, żeby się nie odbijało od tego, tylko żeby miało miejsce na... No wiadomo, kamień jest równy, chodzi równo. Pracowałem na dużo szerszym kamieniu,
Także to powinno się obciąć. Nieraz jak tam coś się ostrzy i się wywija z tym, no to akurat lepiej, żeby było na równo z kamieniem. Kamuszek Fest. Ach. Kamień gra, wszystko jest dobrze, no cóż, ostrzyłem, bierze bardzo dobrze, no cóż, coś tu wybagać. Gdzie rzuciłem ten? Aha. No bardzo ładnie, równo bierze, równo. Proszę, jak równo szlifuje. Kamień równy, wszystko jest w porządku. Nie mam zastrzeżeń. Zaakceptowane, ok. Ten zderzak zostaje na zapasie. Może kiedyś być potrzebny. No i wszystko gra.